Cześć moi mili, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego Tank Models. Witam serdecznie swoich subskrybentów, witam serdecznie osoby, które oczywiście oglądają bez subskrypcji mój kanał. Zapraszam Was do subskrybowania, tak jak już wielokrotnie mówiłem, ułatwi mi to współpracę z YouTube'em, będę mógł więcej pokazywać. Zapraszam oczywiście Was wszystkich do sklepu internetowego Tank Models, który mieści się pod adresem www.tankmodels.pl. Bohaterem dzisiejszego unboxingu po Leopardzie będzie oczywiście amerykański czołg współczesny Abrams od chińskiej firmy Flyhawk. Jest to wersja M1A2 SEP, czyli czołg, który jest używany nadal oczywiście, ale tu mamy Abramsa z okresu wojny z Irakiem. Zresztą tu w tle widzimy Bagdad, czołg wjeżdża już do zdobytego Bagdadu. No i co teraz? Oczywiście zaglądamy do pudełka. Od razu producent nam tutaj nas informuje, że model zawiera elementy fototrawione. Mamy również oczywiście informacje, mamy wszystkie QWERTY kody do strony, do Facebooka, tak samo Flyhawka i tu mamy oczywiście numer katalogowy Flyhawk FH3300. Zauważyłem, że niektóre firmy przestają używać na początku numeru skali, w jakim jest wydany model, czyli nie ma tutaj powiedzmy 72 3300 czy 35 lub 48, po prostu mają własną numerację. Tak prezentuje się pudełko i zaglądamy do środka. Instrukcja zupełnie inaczej zrobiona w stosunku do pozostałych. Mamy również oczywiście zestaw blaszek, no i elementy plastikowe. I tutaj Wam mówiłem wcześniej o właśnie innym rodzaju wykonania gąsienic i zaraz Wam to zaprezentuję. I co my tu mamy? Mamy blaszkę. I zapewne już się dziwicie, zastanawiacie, co to jest ta samotna dziurka w tej blaszce. To jest, posłuchajcie, blaszka, która umożliwia nam pomalowanie, z racji tego, że po prostu koła w Abramsie posiadają czarne bandaże. To jest po prostu wzornik, żeby pomalować sobie koło na przykład całe na czarno. Następnie przykładamy sobie ten wzornik do kół i malujemy wnętrze, felgę, można tak powiedzieć, na kolor na przykład zielony, piaskowy, w zależności jak Was fantazja poniesie, ponieważ czołgi amerykańskie, jak już niektórzy pewnie zauważyli, niektóre elementy, części nawet opancerzenia są pomalowane albo na piaskowo, albo na zielono, a pozostałe elementy są pomalowane na kolor jakiś tam, tak? Na przykład jeżeli mamy na zielono pomalowany czołg, niektóre elementy są na przykład piaskowe, część kół lub na przykład jakieś elementy na przykład na wieży. Albo jest cały piaskowy i pewne elementy są na zielono. Tak prezentuje się blaszka Flyhawka. Mamy kosz oczywiście zrobiony z właśnie blaszek fototrawionych. Mamy pewne elementy, które naklejamy na przód wieży, tak samo fototrawione. I z tyłu mamy kalkomanię. Teraz zobaczymy, czy jest możliwość tak bez... Nie mamy. A nie, mamy. Posłuchajcie. Jest. I sobie zaglądamy do środka. No i powiem Wam, trochę ciasno. No i widzę tak. Mamy tutaj oczywiście ulotkę. Na czarnym tle mamy naklejoną, bardzo fajny kartonik jest. Mamy, proszę bardzo, reklamówkę Flyhawka. Jakąś
kartkę ostrzegającą. No i zestaw kalkomanii. I te autentycznie mamy nazwy własne, posłuchajcie, czołgów, jakie możemy sobie wykonać. I te czołgi faktycznie istniały. Jak sobie wpiszecie M1 Abrams i następnie na przykład Kapitan Ameryka, wyświetlą Wam się czołgi, które nazywają się, mają właśnie te nazwy własne. To tyle, jeżeli chodzi o kalkomanię i blaszki. Zajrzymy sobie teraz do instrukcji. Co tu nam Flyhawk, w jaki sposób oni utworzyli tą instrukcję? Mamy wszystkie elementy. Mamy wszystkie elementy. Tutaj też takie niebieskie tło jest. To nie jest kalkomania, tylko takie jest blaszka. Zresztą jest podpisane PE razy 1. Kalkomanie też. Elementy składania. Od razu jest zaznaczone oczywiście na przykład elementy, które warto by było wcześniej pomalować. Kolory farb są podane. Podobnie robią już polskie firmy. Na przykład Arma Hobby robi już kolorowe instrukcje. I zaczyna to robić również IBG. Czytelna instrukcja, no przynajmniej tak mi się na chwilę obecną wydaje. No właśnie i tu mamy ten wzornik. Proszę bardzo. Mamy po prostu kółko na czarno pomalowane, przykładamy sobie samą felgę, malujemy i proszę bardzo, na zielono jedno kółko, a drugie na piaskowo sobie malujemy. Tak samo tu mamy powiedzmy te takie płyty dodatkowe, które montujemy na pancerzu. No i fajnie jest, bo mamy tak, co my tu mamy? Aha, tylko i wyłącznie podane są kolory AK. I mamy tutaj oczywiście NATO Green, Olive Drab, bo możemy sobie też pomalować w kamuflaż europejski ten czołg. One są w Europie, znajdują się te czołgi. Tu mamy, proszę bardzo, europejskie malowania, ale również te malowanie obowiązuje w Stanach Zjednoczonych, chociaż coraz chyba tu jest gwardia jakaś, bo tu jest, widzimy, Fort Knox, Kentucky, Ameryki 2020. Nie wiem, czy to nie jest Gwardia Narodowa przypadkiem. Tu mamy już sklejony, gotowy model pomalowany na kolor piaskowy. No i wszystko. Ale na podstawie elementów zdjęć możemy sobie dowolny kamuflaż pomalować. No i zaglądamy do jednej. Pierwsza, która mi wpadła. To jest jakaś ramka N. Proszę bardzo. Boczne burty, lufa. Powiem Wam, bardzo ładnie wykonana lufa. Oczywiście posiada otwór. Nie ma to tamto. Elementy bardzo czysto wykonane, bez żadnych nadlewek. Rozmieszczenie tych właśnie ramki w ogóle i elementów jest bardzo fajnie, ponieważ nie powoduje to uszkodzenia samego elementu podczas wycinania, czyli jest cienkie warstwy, znaczy cienkie ramki i po prostu używając cążek spokojnie sobie wytniemy bez uszkodzenia elementu. Oczywiście nie ma sensu wycinania przy samej krawędzi elementu, no i trzeba pamiętać, żeby trzymać element w czasie wycinania, a nie ramkę. Kolejna ramka. Elementy kosza. Mamy tutaj elementy wieże. Mamy oczywiście granatniki. Mamy jeden z karabinów montowanych na wieży. Liny. No ale widzicie, jak oglądaliście Vespida, no to tam jest dużo więcej takich elementów, powiedzmy typu liny metalowe, które możemy dużo lepiej uformować na pancerzu. Bardzo fajnie jest kosz wykonany. Ramka K. Tu mamy, biorę do łapy ramkę z kadłubem i z wieżą.
Tak, mamy kadłub. I tu już widać, że jest nałożona ta specjalna taka pasta, która uniemożliwia poślizgnięcie się na pancerzu. Widzicie, że część jest odblask od niektórych elementów kadłuba, a tutaj mamy już taki matowy. Super wykonana rzecz. Wieża pełna, otwarta. Tak samo na górze całość praktycznie wieży jest tutaj pokryta właśnie tym antypoślizgowym. Nie wiem, czy to jest, powiem wam, pasta, czy to jest jakiś rodzaj farby, czy też taśmy naklejane i następnie malowane. Jeżeli ktoś się orientuje, ogląda to jakiś pancerniak, taki pancerniak, co ma czołg własny, taki 1:1, proszę o informację. Jestem naprawdę bardzo ciekawy, czy to jest rodzaj takich kalkomanii, naklejek na elementy, czy też nie. No i tu mamy kolejny, tu mamy część dolną kadłuba, wewnętrzna część, no i od razu już elementy układu jezdnego. Następna ramka i to jest ramka, posłuchajcie, L. Czyli my powinniśmy ją tak sobie ładnie oglądać. Tak samo rozmieszczenie elementów względem ramki i tych właśnie mocowań na ramce, bardzo fajne. Nie powinno, tutaj są małe rzeczy, więc trzeba to uważać. Bo widzimy jeden, tak, tutaj trzeba będzie uważać przy wycinaniu. Kurczę, jest tego, powiem wam. Oj, oj, oj. Jest tego sporo. Tu mamy kolejną taką ramkę. No sobie oddalę trochę kamerkę. Tyci, tyci. Mamy tą fajną gumkę taką. No halo. No. Bardzo ciekawie jest skonstruowana ramka. I tu mamy koła. Elementy podwozia, koło napędzające, koła jezdne. I element kadłuba. Jest trochę sklejania, powiem wam, bardzo się cieszę. Nie jest to żaden uproszczony model. Nie jest to jakieś pitu na 5 minut, a potem 3 godziny malowania. Już zaczynają to, co mówię, wielokrotnie już mi się nudzą takie uproszczone modele. Potrzebuję coś fajnego. No i jotka. Elementy. Tutaj mamy wieżę. Rewelacja. I kolejne elementy. I tu ramka no name. A nie jest. O! Bomba. No i właśnie, teraz wezmę właśnie i tu będzie, posłuchajcie, ta rewelacja. I zaraz wam pokażę. Dół wieży i już pewnie się domyślacie, o czym mówię. Zdejmuję tą gumeczkę. No dół wieży tak samo, perfekcyjnie wykonany, bardzo ładnie, chociaż tutaj no już po prostu tego i tak nie widzę. Uwaga, i to jest właśnie ta ramka, zwróćcie uwagę, to jest ramka przezroczysta, peryskopów, która następnie jest osłonięta, jak ją wkleimy, i mamy inne elementy szklenia do na przykład elementów optyki. Ramka M. I bardzo proszę, teraz niech się firmy zastanowią, czy tego elementu naprawdę nie warto robić, jeżeli robi się dobry model, gdzie jest sporo optyki takich peryskopów,
elementów właśnie reflektorów, żeby były one jednak z przezroczystego plastiku robione. No i tutaj, jak pamiętacie chyba, jeżeli oglądaliście Leoparda najnowszego, tu jakiś element mnie zaatakował. Mocowanie, jarzmo armaty. Bombastycznie też wykonany element. Zapewne on będzie tak, czy tak? Chyba tak. Zresztą zobaczymy w czasie skania. Posłuchajcie, co się będziemy teraz bić. Popatrzcie. Jedna, druga, trzecia. A jest to tak naprawdę jedna i ta sama gąsienica, którą posłuchajcie. Uproszczenie, ale jak rewelacyjnie. Malujemy sobie gąsienicę. Możemy ją sobie po prostu, zobaczcie, to jest jedna strona gąsienic i tu jak mamy układ jezdny, to sobie po prostu te gąsienice cyk składamy. No teraz nie dam rady tak skleić. Bo głupieje kamera. Tu mamy te gumowe takie nakładki na gąsienice stalowe, żeby nie niszczyć na przykład powiedzmy poruszania się po mieście i automatycznie też jest lepsza przyczepność na drodze. I to jest po prostu myk niesamowity. I teraz firmy, które sobie robią uproszczone modele, gdzie jest układ jezdny razem z gąsienicami, powinny teraz pomyśleć, żeby właśnie, dobra, jak jest już układ jezdny, w ten sposób zrobić właśnie gąsienicę. Po prostu mieć jedną kawałek ramki, wygospodarować na formie, żeby coś takiego zrobić. Wtedy na przykład bierzemy sobie takiego First Fighta, albo bierzemy sobie S-modela, albo bierzemy sobie Wawa od IBG. Zamiast tych takich topornych gąsienic na tych modelach, to niestety one tak z gąsienicami oryginalnymi to mają niewiele wspólnego, zrobić coś takiego, że później sobie cyk składamy, dziękuję, pozamiatane. I mamy odwzorowany bardzo ładnie wtedy po prostu gąsienicę. Z zewnątrz, wewnątrz. Co prawda, no tutaj za dużo nie ma, bo tu nie ma żadnego grzebienia w środku. Jest trzecie koło w Abramsie, które napina, prowadzi gąsienicę, ale po prostu to rozwiązanie jest bombastyczne. I powiem Wam, że to jest cały model, cała prezentacja Abramsa. I tu mamy, proszę bardzo, tu mamy właśnie tak, Beastmastera, Kapitan Ameryka, Absolutna Śmierć, Pancerne Ghetto, Armor Ghetto, dziwne. No i mamy coś, tutaj właśnie resztę malowania poza instrukcją. I mamy wszystkie oznaczenia 2003 rok. Wszystkie są, posłuchajcie, z Iraku. Bomba. 2003. Beastmaster to nie wiem, co to jest. Nie podano roku. A Kapitan Ameryka też nie mamy. Ale to jest z Iraku. Tak samo, posłuchajcie. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam do subowania mojego kanału. Kliknijcie od razu sobie dzwonek, żeby być powiadamianym o nowościach na kanale. Jak macie jakieś uwagi, piszcie w komentarzach. Zapraszam też na swój profil firmowy Tank Models, czyli piszecie sobie po prostu małpę Tank Models i wyświetla Wam się mój profil na Facebooku. Tak samo, zresztą macie link tak samo na kanale. To wszystko. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Komentujcie, lajkujcie, subujcie i zapraszam do sklepu na zakupy. Niestety w tej chwili Flyhawka nie ma w sprzedaży ze względu na to, że jest niedostępny u producenta. Trzymajcie się, pozdrawiam Was, czołgiem.